zbieram się do wyjścia, jest tak zimno, więc myślę, że taki spacerek po deszczu będzie fajny. Bardzo dobrze, że padało, ale nie będę o tym mówiła, nie będę gadała o pogodzie. Wczoraj wzięłam prysznic, umyłam włosy. Nie mam takiego zmiękczacza do wody. Zawsze kupowałam, żeby założyć na prysznic. To jest taki filtr jakby do wody, który zmiękcza wodę, ponieważ w Kalifornii jest hard water. I dowiedziałam się tego od Eriki, ona zawsze kupowała filtry właśnie do wody i widzę różnicę, że jak myję włosy bez tego, to one są takie, trochę to jest taki efekt, jakby były po solonej wodzie, bym powiedziała, że są takie bardziej łamliwe i suche. Ostatnio, nie wiem czy w tym vlogu, czy może w ostatnim, bardzo mi wysypało podczas całych przeprowadzek, byłam cała zaczerwieniona, nakładałam korektor w ogóle tak, żeby wyjść z domu, czułam się mega też niepewnie z siebie i teraz wszystko mi się zagoiło i największa rzecz, która pomogła, że jak masz makijaż czy nie, to przemyć wodą micelarną, i później żelem do mycia twarzy, to jest takie ważne. Później niacinamid, zawsze mnie ratuje, żeby wygładzić wszystko. A numer 3 to jest zielona glinka, maseczka. Wzięłam prysznic, zrobiłam całe takie oczyszczanie i nałożyłam tą zieloną glinkę i dzisiaj dosłownie moja cera wygląda tak o wiele lepiej. Jakby tutaj nic nie mam, na czole już nic. Tu mam tylko takie bardzo suche i tutaj byłam też na hot yoga, to ciepło, całe mi pory otworzyła i wszystko zaczęło też mi wychodzić z tej cery, więc tutaj jakby coś nowego mi takiego wyszło, ale już jest zagojone, tylko jest jakiś ślad i wydaje mi się, że tam też jest jakiś pieprzyk i dlatego to tak wygląda, ale teraz tylko czuję, że moja cera jest sucha, a wygląda tak o wiele lepiej, bo dosłownie miałam takie pozapchane pory, chyba nie muszę opisywać, ale zielona glinka, kochani, to zawsze pomaga. Nakładam toner, chcę wyjść jednak jak najszybciej, bo uwielbiam wychodzić rano do kawiarni, gdzie, wiecie, wszyscy rano wychodzą i dopiero się tak rozbudzają, piją kawę, czy rozmawiają z kimś. Jest taka inna kultura. W południu jest już jest głośniej, jest więcej ludzi ze znajomymi. Dzisiaj jest taki plan, że właśnie w tej kawiarni chcę zrobić swoje CV, trochę je ulepszyć, poszukać prac na LinkedIn, napisać do mojej school counselor, jeżeli chodzi o szukanie pracy, w jakich dziedzinach mogę. Wydaje mi się, że w dziedzinie takiej social media też mogę. Chciałabym bardzo, wiecie, w produkcji, ale nie mam za dużo czasu chyba na szukanie pracy. Jakby, nie wiem, muszę się jej jakby dopytać i o co się pytać, żeby to spełniało te wymogi. Jakby firma musi spełniać wymogi, że ja mogę tam brać ten internship jako international student. Nie stresuję się jakoś, bo to są po prostu maile, mam czas. Też jest tak, że jak zakończy się szkołę i się czeka na to pozwolenie o pracę, to można zostać w Stanach jeszcze na 60 dni. To mi też daje, wiecie, jakby prawie 2 miesiące bycia tutaj, bez powiedzmy, że pracy czy szkoły, więc jestem taka jakby spokojna o to. Myślę, że zrobię make-up round make-up, czyli to, co zawsze robię. Pamiętacie, jak miałam fazę, żeby malować oczy na czarno na dole? I miałam takie, oh my god, znalazłam swój styl. I ja mówię, oh my god, that's gonna be me. No to co się skończyło. Czasami jak wychodzę na miasto jeszcze z dziewczynami czy coś, to wiecie, nakładam ciemną kredkę na linię wodną, żeby było, wiecie, bardziej tak coś innego, ale na co dzień. Wydaje mi się, że problem jest w tym, że ja jak po prostu maluję się jakoś bardziej intensywnie, to nie czuję się jak ja, bo jednak bardzo dużo czasu spędzam bez makijażu, a nie noszę makijażu tylko przez to, bo nie chcę nic nakładać jakby na swoją cerę. I może się tak wydawać, że ja mam takie, że szukanie pracy i tak dalej, ale jest to coś bardzo stresującego, bo jest to duża niewiadoma. Myślę, że mogłabym panikować, się tym bardziej stresować, nastawiać się, że że co jak się coś złego wydarzy i wiecie, tak się bać i żyć tym, ale tak to chyba już nauczyłam się odpuszczać, że mam takie co będzie, to będzie. I nie wiem, i zawsze myślę, może jestem jakaś taka unikowa, albo nie wiem, tak sobie radzę ze jakimś stresem, że mam takie, że będzie dobrze, kropka. I nie myślę o tym i skupiam się na tym, wiecie, co jest dzisiaj i co mogę zrobić dzisiaj, ale to są bardzo stresujące rzeczy. Tylko ja się w to nie wkręcam, bo ja nie mam siły na to. I jeżeli osoby mieszkają za granicą, może nawet w Stanach, albo gdzieś jest trzeba wizy i czujesz trochę, że nie masz kontroli nad swoim życiem, bo nie wszystko jest zależne od ciebie. Coś, co mi pomaga, to mam takie, jak wrócę do Polski, to wrócę do Polski, będę w Polsce, ile będę chciała być albo musiała być. I gdybym nie była zadowolona, to bym poszła w podróż. Tajlandia, Indonezja i tak byłoby super. I nigdy bym wtedy tego nie przeżyła, gdybym była tutaj. Bo wiecie, jak tutaj jestem, to czuję się taka trochę nieuwięziona, ale po pierwsze nie mam budżetu na to, żeby lecieć do Indonezji i nie mogę lecieć do Indonezji, ponieważ chodzę tutaj do szkoły, mam wizę. Więc wiecie, nigdy nie będzie końca świata. I za każdym razem też można tutaj wrócić w jakiś inny sposób. I chciałam też Wam podziękować. Podczas tej przeprowadzki dostałam od Was tyle wiadomości i tyle komentarzy miłych i ogólnie, jeżeli chodzi o wszystko i o moją działalność i zrobiło mi się tak, nie wiem, tak ciepło i też mega mnie to wzrusza.
że na przykład niektóre osoby mi potrafią napisać, od jakiego czasu mnie oglądają i tak opisać w detalach, na przykład jakiś filmik, który był ich, nie wiem, pierwszym czy coś i mam takie insane i dziękuję wam. Ja nie wiem, czy bym ze sobą wytrzymała, oglądając siebie, tak wiecie, przez dłuższy czas, więc doceniam, bo przechodziłam przez różne fazy. Zbieram się szybko, bo chcę wyjść jak najszybciej, a wydaje mi się, że pokazywałam wam mój everyday make-up. W ogóle wiecie, co wczoraj w nocy zrobiłam? Czasami robi się taka leniwa, w cudzysłowie, że nie chciało mi się iść wylać wody z soczewek, z tego pojemnika soczewek. Ludzie, którzy noszą soczewki, zrozumieją. Więc wylałam to na podłogę, przetarłam to skarpetką, którą miałam na stopie, zdjęłam skarpetkę, wrzuciłam do kosza na pranie i problem był z głowy i uzupełniłam nowym płynem do soczewek. Jeżeli kiedykolwiek ktoś tak zrobił, dajcie mi znać. Kiedyś na przykład, jak nie chciało mi się, bo to jest coś takiego, co się częściej zdarza, to wylewałam to na dywan. Bo jakby to nie jest jakby duża ilość, wiecie, tego płynu soczewek, to są takie 3 krople. Kiedyś jak miałam na przykład jakiś stary kubek, wiecie, po herbacie wypiłam herbatę, to tam to wylewałam, to okej. Ale czasami jak nie mam co, to na podłogę wylewałam. Okej. Muszę wychodzić. Podkopałam stary sweter z szafy, który mi się kojarzy ze stylem Penelope Cruz. Idziemy. Zaczęłam robić zdjęcia na Instagram i jest już prawie 11. Dzień dobry. Powiem wam, że to do robienia mleka roślinnego, nut milk bag to się nazywa, moje odkrycie dosłownie, bo wcześniej używałam takiego materiału, który był na koszyczku do pieczenia, do wyrastania chleba. Nagrywałam właśnie Reelsa dla Join Reset od Caroline Diesler. Ja z nią trenuję, odkąd pamiętam. Prawdopodobnie jak mnie obserwujecie, to od tego czasu z nią trenuję. Zapytała się mnie właśnie, czy nagrałabym Reelsa na jej platformę z taką moją poranną rutyną, z treningiem. I powiedziałam, że jasne. Z nią tak naprawdę mam kontakt, odkąd zaczęłam, jakby od 2 lat. Cały czas jesteśmy w kontakcie i coś piszemy i tak dalej, wysyłamy sobie. I to jest takie miłe, właśnie posiadanie takich internetowych, powiedzmy, przyjaciół, czy właśnie z twórcami. Ale nie zdarza się to często. Mam na przykład tak, że byli jacyś twórcy, zwłaszcza w Los Angeles, gdzie miałam takie wow, fajnie by było nawiązać z nimi kontakt i tworzą podobne rzeczy, albo jeżeli chodzi o obserwatorów, to jest podobnie, czy cokolwiek. I jest 0 kontaktów, nawet jak wiecie, jak próbowałam odpisywać na story, wiecie, tak jakby się pisali do zwykłej osoby, nie? To jakby 0, nie? Jest takie, to jest jakby okej, rozumiem to. Ja jednak wychodzę, wiecie, z inicjatywą, ale na przykład jest Alaya Bowker, z którą zaczęłam pisać, jak byłam jeszcze w Polsce, w ogóle nie planowałam, wiecie, tutaj przylatywać.
I później, jak się przeprowadziłam, to zaczęłyśmy jakby pisać, później byłyśmy na Run Club, jej chłopak prowadzi właśnie taki Run Club, na który chodzę i to jest takie miłe, więc jakby w zależności od twórców i osób, niektórzy są tacy, że są otwarci na kontakt i tak dalej, a niektórzy nie i bad vibes. I gdybym miała wymienić, ile jest takich influencerek, które spotkałam wiecie, na imprezach czy miejscach publicznych i są bardzo oceniające i bardzo nie zachowują się jak normalni ludzie. O matko, mogłabym napisać całą chyba książkę o tym. I są też osoby na przykład, które bardzo lubiłam i bardzo podziwiałam, a później miałam interakcje, że tak powiem, w prawdziwym życiu i na przykład odobserwowałam te osoby, bo miałam takie, ta osoba nie jest taka sama na social mediach jak w prawdziwym życiu. I był zawód, no ale cóż. Kolor wyszedł dosyć ciemny, ale zobaczymy. Zawsze dodaję odrobinę imbiru. Nie powiedziałabym, że jest jakaś znaczna różnica od takiego sokowirówki. Po prostu tutaj czuć, że jest trochę bardziej, powiedzmy, że rozcieńczony, ale i tak jest tak intensywny. Zwłaszcza, że seller to jest dosłownie sama woda, więc jak się zblenduje z wodą, to... Dzisiaj plan jest taki, że idę się spotkać z Sarą, idziemy do jednej nowej księgarni i do jednej galerii, do której zawsze chciałam pójść, a wcześniej pójdziemy na brunch do Republique. To jest jedna z moich ulubionych francuskich restauracji tutaj w LA. Jest bardziej taka fancy. Byłam tam chyba z 2 razy. Mają najlepsze croissanty w LA. Najlepsze. Więc się cieszę. Cieszę się na croissanta i że się z nią spotkam. Mam dużo do obgadania. To jest taka jedna właśnie relacja, która wyszła z takich spotkań z ludźmi, których w ogóle nie znałam. Ale dużo razy byłam na jakichś takich piknikach, gdzie nic nie wyszło. A z Sarą to tak od razu. Sara. Może dlatego. Cheers. Sometimes we think we don't deserve it. We wonder what's the purpose of it all. Yeah, we keep lying to ourselves. Never wanna pick up that call. Scared to close our eyes, hiding from inside. We don't want it. Running away. All that time, putting off the mind, has pulled us further from it. In every way. Dzień dobry. Za chwilę jest 10. Jestem po terapii. Byłam w czwartki terapię od 9 do 9:50. I teraz jeżeli chodzi o terapię, to jest tak spokojnie. Dużo gadam o moich relacjach, o złości aktualnie. To jest taka emocja, gdzie się jakby boję mówić o złości, że jak na przykład ktoś mnie ze złości albo czuje złość, to nie mówię od razu wprost, że ej, czuję teraz złość i wiecie, zastanowić się i tak dalej, czy jakby poczuć to i poinformować kogoś, tylko najczęściej wiecie, w złości, nie wiem, rozłączam się albo przestaję z kimś gadać, mówię, że potrzebuję space. Tak widzę, że po prostu boję się okazywać czy mówić i moja terapeutka też powiedziała, że jak ja czuję złość na nią czy w jakiejś sytuacji na terapii, to żebym to powiedziała, ponieważ mówienie o złości drugiej osobie w relacji prowadzi do jeszcze większej bliskości. Że wiecie, znasz tą osobę w całości, wszystko co ona czuje, a nie tylko wszystkie uczucia oprócz złości, ponieważ my to, wiecie, składamy się z wszystkiego, więc właśnie dużo o tym gadam i cieszę się, że na przykład z moją siostrą w relacji, ona też jest w procesie terapeutycznym, że możemy trochę sobie tak próbować, testować na sobie, że ej, jak jesteś zła, to mi powiedz i ja nie zaatakuję cię, nie zdewaluuję tych twoich uczuć, bo najczęściej ja przynajmniej się tego boję, że nie płacz, nie smuć się, nie bądź zła, nie ma sensu, żeby się złościć. I wiecie, chodzi o to. Więc to jest taki temat, ale ogólnie jest spokojnie, dużo o relacjach, dużo się śmieje na terapii, co jest fajne. Wydaje mi się, że czym bardziej jest się obecnym i takim vulnerable i bardziej jest się przy sobie, obserwuje się siebie, tym jest łatwiej, czy jakby tak spontanicznie być śmiesznym, czy jakby śmiać się, co też mi tak pokazało, że no, ten humor to jest duży taki aspekt takiej emocjonalnej strony człowieka. Dajcie mi znać, co myślicie o tym, że często najśmieszniejsze osoby są tymi, które przeszły przez najwięcej jakichś najtrudniejszych rzeczy. Musiały zrobić dużo pracy, jeżeli chodzi o siebie i reflektowania. Ale uwaga, wczoraj po toście francuskim, ponieważ byłam w Republique, nagrywałam wam Republique, jeżeli chodzi o technikę, 10 na 10. Lepiej się nie da tego zrobić. Maślane i bardzo też takie jajeczne i idealnie nasiąknięte. Jedyne, czego mi brakowało, to jakichś owoców.
ale można to na przykład wziąć sobie, wiecie, on the side, borówki, truskawki, maliny, żeby przełamać to, żeby było coś takiego kwaśnego i wtedy to był najlepszy French toast w LA, dosłownie. Więc tak, więc dzisiaj znowu robimy French toast. Wyciągnęłam sobie z zamrażalnika chlebek, ponieważ zawsze połowę mrożę. Nie wiem, czy to będzie wystarczające. Może jeszcze zrobię jedno jajko on the side. I planuję tak, zjeść tosta i pójść się przebiec, ponieważ jeszcze tutaj w tym miejscu nie biegałam. Więc mam ochotę się przebiec, muszę wziąć prysznic. I mam dzisiaj do edytowania vloga. Później też, jeżeli chodzi o tam maile i tak dalej, mam jakieś zadania. Dzisiaj będę spędzała dużo czasu na komputerze. Test POV, jesteście na podłodze, ponieważ nie mam jeszcze stołu. This is crazy. Nie wiem, kiedy ostatnio robiłam tosta właśnie w domu. Uwaga, wymyśliłam nową potrawę. To jest tofu z ryżem, marchewką, jarmuż, sprzątanie lodówki, bo jutro jest targ farmerów. I zrobiłam sos na bazie sosu sojowego, masła orzechowego, czosnek granulowany, sriracha. Mam takie gochugaru Korean chili flakes od dziewczyn, które zostawiły w spiżarni. Ogólnie mam tyle rzeczy od dziewczyn. Jestem właśnie po bieganiu, idę zjeść, edytować film, ponieważ muszę go dzisiaj zedytować, vloga. Wieczorem wychodzę do kina i zaczęłam sobie słuchać odcinka od Minali o Pilates Culture. I jest tak ciekawy, polecam, zostawię Wam link w opisie. Bo Pilates przechodzi, ten trend i ta faza, co jest ciekawe, ja i tak uwielbiam, ale trenować w domu Pilates, a w studiu na Reformerze to już rzadziej albo raz na jakiś czas. Ale i tak uważam, że to jest bardzo dobry workout, ale nie uważam, że warto wydawać tyle pieniędzy na to, żeby chodzić, czy poddać się takiej presji, że to jest coś, co każdy powinien robić i będzie się najlepiej wyglądać i tak dalej. Tylko po to, żeby dobrze się czuć i być zdrowym i silnym. Więc idę słuchać i muszę się edytować, bo naprawdę nie mam dużo czasu. Wychodzę dzisiaj znowu z dziewczynami na miasto. Dziewczyny, z którymi wychodziłam ostatnio, ponieważ przyleciały tutaj na 3-miesięczny kontrakt modelingowy, więc uznałam, że pozabieram je w różne fajne miejsca. I idziemy do Barseko. To jest taki bar, który się otworzył jakiś czas temu i nigdy tam nie byłam, a zawsze tam wygląda tak pięknie, jest aesthetic. Wrzucę Wam zdjęcia, czy Wam pokażę, jak wygląda. I ubrałam się na cebulkę, ponieważ jest tak zimno. Mam taki brązowy top z długim rękawem. Słucham muzyki, czuję, że jestem taka naładowana. Ubiorę tą kurtkę dla, wiecie, takiego sexy vibe. Mam spodnie, moje dzwony. I do tego ubiorę moje wysokie jakby buty. Jest piątek, dzisiaj cały dzień pracowałam, więc czuję, że zasłużony piątek, wyjście i tak dalej. I staram się właśnie wychodzić na miasto, bo jestem młoda i I want it. Zrobiłam też takie trochę ciemniejsze oczy. Okej. To jest moja ulubiona torebka, której nie zmieniam i cały czas noszę, bo dodaję zawsze czegoś takiego, wiecie, do całego outfitu. Podkręcę jeszcze trochę jej na szczotkę. Idziemy.